przejdę do robótkowania sobie kapci na zimę. Takie kapcie na zimę są bardzo fajne, bardzo wygodne i oczywiście takie kapcie można nosić sobie po domu, jak również takie kapcie można brać do łóżka, takie ciepłe, ochronne. Jak mamy zimno na przykład w pokoju czy w łóżku, zanim się rozgrzejemy, takie kapcie dla mnie to jest coś wspaniałego. I teraz nabieram te moje potrzebne oczka. Ja potrzebuję długość około 22 cm, długość tego kapcia, a więc muszę nabrać tyle oczek, żeby po rozciągnięciu było 22 cm. Przekładam przez palce 2 druty za nitkę, pod nitkę, za nitkę i tą samą drogą wracam. Za każdym razem mam 2 oczka. Za każdym pierwszym razem mam 2 oczka. Raz, 2, 3. Już teraz będę miała pojedyncze. To tak dla początkujących. A jak nabierać oczka macie już na moim kanale w osobnym filmiku. I teraz nabieram te moje oczka. 36 oczek muszę nabrać. Drut mam na nitkę numer 4. Pierwsze oczko przekładam, dopiero ściągam, to tutaj z brzegu będziecie mieli ładny brzeg taki łańcuszkowy i on jest przydatny nieraz do szycia czy do zszywania tych części robótki. I teraz robię sobie wszystkie oczka prawe. Prawe to znaczy wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam i ściągam. Jeszcze raz. Wbijam się w nitkę, za nitkę, przeciągam i ściągam. Jeszcze raz wbijam się w oczko, za nitkę, nitka z tej strony druta, bo to są prawe oczka, przeciągam i ściągam. Macie również na moim kanale, podam Wam link. I teraz znowu z tej drugiej strony pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam i znowu robię prawe oczka. Wbijam się, nitka z tej strony, za nitkę, przeciągam, ściągam. I znowu w oczko, za nitkę, ściągam. W oczko, za nitkę, ściągam. I tak robię już cały czas. Podrobię z 2-3 razy i wtedy rozciągnę i przymierzę sobie, czy jest ta odpowiednia ilość w centymetrach. Ponieważ może być za mało, może być za dużo i trzeba by było znowu to skrócić i na nowo nabrać. Tak to już wygląda, widzicie? I to rozciągam teraz i mierzę. I proszę zobaczyć, mamy tu 22 cm. I tak robię drugą stronę, czy na taką wysokość robię około 18-19 cm. Przykładam, ściągam i znowu robię dalej. A więc podrobię na 18-19 cm tym wzorem i pokażę Wam, jak to idzie dalej. Podrobiłam na taką już szerokość odpowiednią. Widzicie, to jest długość, a tu jest szerokość. I teraz chciałam Wam pokazać tą samą skarpetkę, jak możecie zrobić, na przykład robiąc brzegi najpierw ściągaczem. Myślę, że też Wam się to spodoba, dlatego nabiorę teraz te same oczka, zrobię na tą samą szerokość czy wysokość, żeby Wam pokazać, że można zrobić również troszeczkę inaczej. A więc nabieram moje 36 oczek. 2, 3, 4, 5. Już mam te 36 oczek. Tak jak tutaj. Pierwsze oczko ściągam i robię 2 oczka prawe. Nitka z tej strony, wbijam się, przeciągam. Raz, wbijam się, przeciągam.
2. To są dwa prawe. I teraz dwa lewe. Wbijam się w oczko, nitka z tej strony druta, raz, wbijam się w oczko, 2. I znowu wbijam się w oczko, raz, wbijam się w oczko, 2. Wbijam się w oczko, raz, wbijam się w oczko, 2. To jest tak zwane dwa prawe, dwa lewe. Również macie na moim kanale. Podam wam linki, te, które tutaj robiłam, te wzory. Możecie sobie później zajrzeć ekstra, jak się robi, ale jak widzicie, nic trudnego. I tak robię dalej do końca. Przerobiłam, przekładam i teraz z drugiej strony robię znowu tak samo. Przekładam pierwsze oczko, ściągam i tutaj patrzę, dwa lewe, to robię. Przekładam nitkę, dwa lewe, teraz dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Oczywiście tym sposobem możecie zrobić sobie dowolne kapcie dla każdej osoby, dla dziecka, dla dorosłej, po prostu różny rozmiar, chodzi mi o to. I teraz robię znowu już ten mój wzór, samo prawe oczka. Przekładam, pierwsze oczko ściągam i robię same prawe. Nitka się rozdwaja. Same prawe oczka teraz. Gdzie lewe, robię prawe, lewe, robię prawe, a jak prawe, to prawe. Lewe, wbijam się, prawe robię. Lewe, wbijam się, robię prawe, prawe, wbijam się, robię prawe. Po to przekładam to pierwsze oczko brzegowe, żebyście później mieli tak ładny tutaj ten brzeg. Myślę, że to widać, taki warkocz. Później można tutaj właśnie fajnie zszywać. Po tej drugiej stronie również oczko ściągam i robię też prawe oczka. Prawe. Wbijam się za nitkę prawe. Tak jak tutaj. I już przerobiłam do końca. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj widzicie, tutaj wygląda tak, tutaj wygląda tak. Czyli później zszywając będę miała taki fajny rand, taką lamówkę, można powiedzieć. Ale to będziecie widzieli, jak zrobię i będę zszywała. Teraz robię dalej po prostu te moje. Dalej robię tak samo jak tu i zakończę tak jak tu. Przekładam i robię dalej te moje oczka, jak tą całą robótkę, same prawe. Mam centymetr i teraz tu muszę zakończyć centymetr, dać tego wzoru, co tutaj był, czyli dwa prawo, dwa lewo. I to teraz będę chciała wam pokazać, że zakończam tym właśnie wzorem. Pierwsze oczko spuszczam i robię dwa prawe, dwa lewe. Raz, dwa i przekładam nitkę. Raz, dwa. Ten sam wzór, co tutaj mamy na dole, to nam musi tutaj ładnie pasować wszystko, jak złożymy tą skarpetkę. I tak podrabiam na centymetr, jak ten dół. Lewe, dwa prawe i dwa lewe. Dwa prawe, wbijamy się lewe, wbijamy się lewe, prawe, wbijamy się nitka tu prawe, wbijamy się nitka tu prawe i znowu dwa lewe oczka i tutaj są lewe, tutaj również będą lewe. Przekładam nitkę, pierwsze oczko ściągam i tutaj mam dwa lewe, tak samo jak tu, tak samo jak tu na dole. Robię lewe, 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 wbijam się prawe, prawe
tak robię na centymetr, czyli 2 razy tam i z powrotem i zakańczam, tak jak na dole tutaj. Nie bylibyście pewni, to musimy zmierzyć. To musicie zmierzyć sobie. Tutaj jest na centymetr i proszę zobaczyć, tutaj również na centymetr, a więc zakańczam. Zakańczam, to znaczy wbijam się w 2 oczka. Raz, 2, za nitkę i ściągam. To oczko z powrotem nakładam. Ale luźno proszę, żeby ono było takie rozciągające się, że Wam mocno nie ściągało. Bo jak weźmiecie na przykład tak i bardzo ciasno przeciągniecie, to Wam tu będzie ten brzeg bardzo ściągał. A więc luźno, rozciągacie nawet lekko. Tu bijacie się znowu. Raz, 2. Przeciągacie tak z pół centymetra tu. Widzicie, nie tak ciasno, bo wtedy Wam źle nitka wejdzie, bo wtedy Wam źle drut będzie wchodził. Tu troszeczkę na początku starajcie się luźno, z pół centymetra. I nakładacie. I znowu raz, 2. Przeciągacie, troszeczkę tak widzicie, luźno. I ściągacie. I tak luźno troszeczkę tu. I nakładacie. Znowu raz, 2. Za nitkę ściągacie. Tak z pół centymetra tu, żeby było. Znowu naciągacie. Oczywiście to jest dla początkujących. To jest bardzo ważne. I robię już ostatnie 2 oczka. Przeciągam. I tu proszę naciągnąć sobie troszeczkę więcej nitki, bo ona Wam będzie potrzebna do zszywania. A więc zostawcie z pół metra. Tak to teraz wygląda. I zszywamy najpierw tutaj tą część, gdzie są palce, a dopiero później zszywamy tutaj, gdzie jest ta pięta. Nabieramy igłę. Dobrze jest kupić sobie w internecie albo gdzieś w pasmanteryjnym sklepie takie grubsze igły do wełny grubszej. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I teraz zobaczcie, co robicie. Tu jest ten brzeg taki ładny. Tu musimy to jakby sfastrygować. To znaczy co pół centymetra bijamy się, widzicie? I jakby tutaj pomiędzy wbijamy się i zbieramy jakby pomiędzy tymi oczkami. Wbijamy się, wychodzimy i tak co pół centymetra, żeby później to ściągnąć ładnie. Widzicie, to będzie ściągnięte. A więc robię dalej. Tutaj są takie dziurki, a więc możemy tutaj się, pomiędzy te dziurki wbijamy się. I znowu do dołu, czy z tyłu, a przodem wychodzimy. Do tyłu, przodem wychodzimy. Do tyłu i przodem wychodzimy. I ściągamy. Widzicie? I to już jest jakby ściągnięte. Teraz musimy to wzmocnić. Najpierw ten czubek jakby. Po tej lewej stronie musimy tu jeszcze jakby przyszyć raz, 2 razy. Tutaj musimy to jakby dobrze przyszyć, żeby Wam się tutaj nie rozpruło, bo tu będą palce. Tak na okrążkę i z powrotem. To wtedy będzie Wam się dobrze trzymało. Możemy ścisnąć troszeczkę. I to jest ta część, gdzie są palce. A teraz zszywamy tu, gdzie są palce, do przodu, żeby to trzymało. A więc szyję dalej. Do tyłu. I do przodu. Do tyłu. I do przodu. Możemy również zszywać po prawej stronie, tak jak już macie na moim kanale. Przełożę. To jest już ten czubek jakby. Możemy tak zrobić, że zbieramy tu. Zobaczcie. Możemy tak zrobić, że wbijamy się tu w to oczko i tutaj w to oczko. I ściągamy. I dalej.
tutaj w to oczko i tutaj w to oczko i ściągamy. I znowu w oczko i tutaj takie dziurki są jakby w tym łańcuszku i ściągamy. I znowu tu i tu wychodzimy. Wtedy będziecie mieli tutaj ten szef taki ładny. Pokażę Wam dalej troszeczkę i wbijam się znowu tu i tu. I ściągam tak na okrążkę. Tutaj i tu. Po przeciwnej stronie jakby po przeciwnej stronie. Tu i tu. Tak co pół centymetra jakby w te dziurki z obu stron. Tu jest to oczko podwójne jakby i tu. Tak zszywamy około 5-7 centymetrów, myślę. Zaraz zmierzę Wam, pokażę. I oczywiście to jest skarpetka uniwersalna i tak robimy po prostu wszystkie skarpetki, nie? Tu możemy zrobić sobie pomponik jakiś ładny, jak chcemy, mały. Wszyć mamy skarpetkę. Jakbyście mieli tutaj kolor inny, to też by fajnie wyglądało. Możemy sobie zrobić pomponik, na przykład z białą nitką, z niebieską zmieszać. Tego najpierw zszywam do tego miejsca, gdzieś z 5 cm, zostawiam i teraz zaczynam szyć piętę. Piętę mogę sobie również szyć tak, że oczko łapie, nie? Zaraz Wam pokażę. To wtedy będzie fajnie, bez żadnych supłów, obcinania. Proszę zobaczyć, łapię teraz te dwa końce. To jest najważniejsze, żeby równo złapać te dwa końce, widzicie? I tutaj również wbijam się w ten łańcuch, tu w 2 i tutaj w 2. Ten warkocz. I znowu do tyłu i znowu raz, 2 i tu raz i 2. I na okrążkę. I znowu raz, 2 i tu też raz i 2. Widzicie? I tu również się będzie Wam fajnie zszywało. Oczywiście jak macie szydełko, możemy jeszcze obrobić ładnie naokoło. Raz, 2, raz, 2. Oczywiście jak takim ściegiem szyć macie również na moim kanale. Proszę zobaczyć, mam nadzieję, że to widać, jak tu ładnie jest wykończony ten kapeć. Mówię skarpetkę chyba powiedziałam, ale chodzi o kapcie. I tak szyję do końca już. Teraz wbijamy się oczywiście w ostatnie, tu oczko. I tu w ostatni, w ten jakby czubek i przekładamy tu na drugą stronę. I tutaj możemy sobie po drugiej stronie jeszcze raz, 2 jakby przyszyć, przyczepić. Tą nitkę zawinąć, żeby ta końcówka Wam nie wyszła zaraz po zrobieniu. Nie powinna. I teraz dopiero obcinamy. I tak robimy obie skarpetki. I widzieć, jak długa stopa jest, żeby dobrze włożyć sobie tutaj nóżkę, czy na stopę, czy nogę. Ja myślę, że troszeczkę jest chyba za dużo i trzeba jeszcze będzie z 2 cm wszyć. Dlatego teraz, jak sobie sprawdziłam, czy jak sprawdzicie, szyjecie sobie dalej. Tak samo bierzecie sobie za 2, tu za 2 i szyjecie dalej. Ja myślę, że taka metoda szycia jest w tym przypadku tutaj zszywania jakby najlepsza.
I już tak to wyglądają te kapcie. 39, to jest na rozmiar 39, 39,5. A więc i tutaj z 2-3 razy zahaczamy, przeciągamy na drugą stronę i również tu możemy sobie przyczepić nitką z raz, 2 razy, żeby się Wam nie rozpruło. I możemy dopiero teraz zakończyć ten kapeć. Tu wystaje nitka, widzicie? To musimy również poprzeprowadzać na drugą stronę, żeby Wam tutaj nie wisiało. Może się zdarzy, że się nitka gdzieś Wam rozdzieli. Bierzemy sobie szydełko. Szydełko jest też dobrze mieć w domu. Bijamy się koło tej nitki, zahaczamy za tą nitkę i już sobie przeciągamy na drugą stronę. Zobaczcie, jak wygodnie. Teraz bierzemy drugi koniec, bijamy się również, to przeciągamy sobie i podobnie jak w tamtej skarpetce będę łapała tylko i wyłącznie za brzeg tutaj tych oczek. Raz, 2 i tutaj 2. Jakby naprzeciwko łapiemy. I to jest na okrążkę. I znowu 2. Raz, 2. Tu są też 2. I ściskam. Czy ściągam. I znowu 2. I tu 2. I ściągam. I tak robię również tą drugą skarpetkę. Czyli wszystko jest jakby, robimy bardzo podobnie. I tutaj teraz wiemy, jaka jest długość. I teraz jak już wiemy, jaka jest długość, to szyjemy na taką samą długość jak w tym, a więc jeszcze z centymetr. I tutaj na przykład chcę Wam jeszcze pokazać to szycie, jeżeli nie macie na przykład tutaj tej nitki końcowej, jak szyć, bo tutaj była, a tutaj nie było. Bierzemy sobie igłę z nitką, wbijamy się w te 2 końce i możemy sobie zostawić kawałeczek, żeby później to podszyć, żeby nie z supłem, bo jak jest supełek, obetniecie, może Wam się rozpróć. Zostawiacie i wbijacie się jeszcze raz i ściskacie mocno. I wtedy znowu zaczynamy sobie szyć. A tą nitkę na koniec tutaj jeszcze podszyjemy tą nitką. I ta zostaje, a tą nitką zszywamy. I również tutaj się wbijamy, jak w tamtym. Raz, 2 i na okrążkę. Ściągamy. I znowu 2 i tu 2. Idziemy dalej. 2, 2. I ściągamy. Tu możemy trzymać, a tu ciągniemy lekko. Tu możemy sobie ciągnąć też. Raz, 2 i zszywamy. Raz, 2 i raz, 2. Widzicie? I tutaj Wam się fajnie już zszywa. Teraz przechodzę do tej nitki, do tego końca. Nabieram sobie, nie? Nawlekam. Widzicie? I tu jakby biorę też na lewą stronę. Biorę sobie, przekładam na lewą stronę wtedy. I też z raz, 2 razy na okrążkę sobie przyczepiam po lewej stronie i obcinam. Widzicie, ale już nie ma tego sterczącego czubka, tego supełka, nie? A więc macie wszystko wtedy gładziutkie, miękkie i bez supełka żadnego. Widzicie? Mam już 2 kapcie
na tą samą długość i szerokość. Widzicie? Na pół, żeby była jednakowa długość, żeby była jednakowa długość. Widzicie? I teraz to mogę sobie skręcić troszeczkę w połowie, złączyć i sobie tutaj przyszyć na samym końcu jako taki mały pomponik. Ale on jest za długi, to jeszcze raz weźmiemy na pół. I to biorę sobie jeszcze raz na pół. Obcinam, bo chcę mieć taki malutki pomponik. A więc to ma gdzieś z 5 cm. Teraz sobie te nitki przykładam tutaj, widzicie, na samym końcu i mogę sobie przyczepić. Raz czy dwa razy i mam już taką kokardkę, bo to nie musi być pomponik. Po prostu parę nitek skręcam i mam już taką małą kokardkę i wbijam się wtedy tutaj, ściągam i wykańczam, mam gotowe. Widzicie? Tak to wygląda, a więc myślę, że słodkie, ale nie musi być. Możliwe, że dla Was nie będzie słodkie. Możliwe, że dla Was nie będzie taka jak dla mnie. I teraz podszywam tu z 2 razy i tutaj z przodu mam taką kokardkę. Obcinam. I proszę zobaczyć, gdyby było krzywo gdzieś, to proszę sobie wziąć nożyczki, ale ostre, nie takie jak moje. Wziąłem do obcinięcia tylko nitki, a więc, ale do obcięcia takiego to trzeba ostrzejsze. I tak to już wygląda. A więc już jedno gotowe. Ja tylko Wam mówię, jak chcecie jaką kokardkę czy coś zrobić, a więc proszę zobaczyć, będzie fajniej wyglądało.